jak się poruszać po Bangkoku. Taksówkami można. Taksówkami można normalnymi. Możecie śmiało wsiadać do taksówek, jak zobaczycie taką. Tylko musicie poprosić, żeby pan włączył taksometr, meter tutaj jest, który jest włączony i tutaj pan włączył, super jest, zobaczcie, i on po prostu odlicza wam, ile będziecie płacili. I to jest bardzo fajny i bardzo tani środek transportu, oczywiście nie tak tani jak BTS, czyli metro i autobusy, które są naprawdę tanie, natomiast no, klimatyzowana taksówka, wiadomo, inny komfort, można dojechać z punktu A do punktu B, nie trzeba chodzić. Tak, żeby wam dać jakąś tam orientacyjną cenę, no to z lotniska do centrum Bangkoku, w okolicach, powiedzmy, takim referencyjnym punkcie Khao San Road, to jest około 500-600 batów, to kosztuje, to jest około chyba 18 km. Także te taksówki są w dobrej cenie, moim zdaniem. Czasami jest tak, i to uważajcie, bo czasami jest tak, że wsiadacie do taksówki, taksówkarz nie chce włączyć taksometru. No, on może nie chcieć włączyć, dlatego że są korki. Jak są korki, to wtedy jemu się po prostu nie opłaca jechać na taksometrze, bo po prostu stoi, więcej stoi tak naprawdę niż jedzie, a taksometr odlicza od kilometra. Więc może wam wtedy powiedzieć kwotę jakąś, że na przykład nie włączy taksometru, ale na przykład zapłacicie tam, nie wiem, 200 czy 300 batów za ten odcinek drogi. Z reguły te kwoty są uczciwe. Jeżeli nie jesteście w centrum Bangkoku i oni szukają turystów, takich z krwi i kości, to z reguły te kwoty są uczciwe i oni uczciwie mówią. No, zawsze możecie sobie zweryfikować z Grabem, na przykład zobaczyć sobie, ile kosztuje ten kurs na Grabie, co jest drugim sposobem, kolejnym sposobem podróżowania po Bangkoku, i zobaczyć se, ok, z Grabie kosztuje to tam 250, a tutaj mi każe 200 płacić, no to spoko w sumie, nie? Także taksówki w Bangkoku jak najbardziej na plus. A jeszcze jest tak, jeszcze może się tak zdarzyć, że taksówkarz w ogóle was nie chce wziąć, bo wtedy może być tak, że on w ogóle nie jedzie w tym kierunku, albo są zbyt duże korki i on po prostu jest zdenerwowany i nie chce jechać, i wtedy wam pokaże takie tak zwane tajskie bye bye, czyli takie, tak sobie będzie kiwał. Jak tak będzie kiwał, to znaczy bye bye i to znaczy do widzenia i nie będę w ogóle. Wtedy sobie po prostu powiecie, ok, dziękuję bardzo, wysiadamy, szukamy nowej taksówki. Pokażę wam też, jak podróżować tak zwanym metrem BTS-em. Trzeba kupić bilet, można go kupić w takim stanowisku jak tutaj, albo w biletomacie, które są tutaj. Mówicie po prostu nazwę stacji, no i dostajecie taką kartę w zamian. Tą kartę przykładamy na wejściu, bramka nas wpuszcza, a potem na wyjściu trzeba ją oddać, włożyć i tyle. Bilet kosztuje około kilkudziesięciu batów. Teraz trzeba zobaczyć, gdzie się jechać i gdzie chce się jechać. Ja jedę w kierunku Khun Kot, więc wchodzę tutaj na górę po schodach, na platformę, łapię BTS i jadę. Innym sposobem podróżowania po Bangkoku jest tak zwana taksówka motorowa. Nie można przejść właściwie na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest aplikacja Grab, którą możecie po prostu sobie zamówić, i tam możecie zamówić i normalną taksówkę, i większą taksówkę, i taksówkę tak zwaną motorową. Albo jeżeli nie chcecie z jakiegoś powodu zamawiać jego Grab, to możecie skorzystać z takich stacji, która jest tutaj za mną, na przykład jedna z nich. Jak to wygląda? Siedzą sobie panowie w kamizelkach i oni są po prostu taksówkarzami. Stoją taksówki, podchodzi się, mówi się, gdzie jechać chce się, i po prostu taką taksówkę się bierze, wsiadamy i jedziemy. Tak jak tutaj pani podeszła za mną, no i ona mówi, gdzie chce pojechać, już się dogadała, pan wsiada i jadą. Jaki jest problem w tych taksówkach? Problem w tych taksówkach jest taki, że bardzo ciężko jest wytłumaczyć, gdzie się chce jechać, bo panowie nie mówią z reguły po angielsku, piszą i czytają tylko po tajsku. Takie przynajmniej są moje doświadczenia, to jest raz. A dwa, no jednak oni dużo każą sobie płacić turystom. Tajowie jakoś mają w ogóle to strasznie tani środek transportu, naprawdę bardzo tani. Natomiast ja parę razy korzystałem, musiałem negocjować ceny.
i mam wrażenie, że zapłaciłem mniej więcej 2 razy więcej niż Thaiowie płacą, więc dosyć drogi środek transportu, ale na krótkie dystanse możecie z niego skorzystać. Takie stacje właśnie i panowie w kamizelkach, podchodzicie, najlepiej pokazać lokalizację z Google'a, pokazać OK, tu jest tajska nazwa, adres, oni najbardziej adresem są zainteresowani, no i wtedy z nimi jedziecie. Jeszcze jeden tip, jak jeździcie taksówkami motorowymi w Bangkoku, nie Grabem albo po prostu z takimi taksówkami motorowymi, jak tutaj za mną jest przystanek, poproście o kask. To jest naprawdę ważne, jest bardzo dużo wypadków, tego się nie widzi, bo miasto jest duże, natomiast wypadków jest naprawdę sporo, szczególnie motorowych. Macie prawo poprosić po kask, wystarczy, że pokażecie na głowę, pokażecie, że tak chcecie tutaj kask i wtedy ten kask dodatkowy zawsze jest, wyjmą go pewnie z tyłu ze schowka pod siedzeniem i go dostaniecie. Naprawdę warto poprosić o kask, myślę, że wszyscy to rozumieją. Bangkok motorbike taxi, very good. Traffic, eh? Ja sobie wziąłem taką taksówkę i teraz się ją przejadę. Helmet? Don't have? No widzicie, a u mnie na przykład tak was szkole, a u mnie nie ma nie mogę wziąć sobie hełmu, bo pan powiedział, że po prostu nie ma. A i jeszcze jedno, jak będziecie brali sobie taką taksówkę motorową, to może być zamieszanie. Oni zaczniecie mówić po angielsku, zrobi się strasznie zamieszanie. Oni tam, jak jest paru ich, to oni zaczynają mówić pomiędzy sobą i tak dalej. To po prostu przeczekajcie to zamieszanie. Spokojnie, pokażcie adres, oni tam będą się konsultowali między sobą. Czasami 5 osób bierze udział w konsultacji, a i zdarzało mi się więcej. Więc to jest po prostu luz, to jest po prostu taki standard tutaj. Zobaczcie, jakie korki. Ja stałem tutaj w taksówce nieruchomo przez 10 minut, dlatego wysiadłem i wziąłem sobie taksówkę motorową. O. A motorowa taksówka, no to jest, manewruje pomiędzy tymi samochodami i po prostu, no jedziemy. Teraz akurat nie jedziemy, ale zobaczcie, on znajdzie drogę. Tutaj, pomiędzy tym. Między tym. Na centymetry czasami. To są mistrzowie manewrowania pomiędzy samochodami. To, gdzie jestem w ogóle i gdzie się znajduję, to specjalnie wam tutaj przyjechałem pokazać, bo to też nie jest taka turystyczna część Bangkoku. Bardziej lokalna część Bangkoku, taka południowo-wschodnia część no i fajna. No ja uznałem, że o, zobaczcie, tutaj jest znowu kolejna stacja taksówek motorowych. Ja uznałem, że no takie turystyczne części to wiadomo, no są raczej proste i znane, natomiast takie części, gdzie mieszka tak zwana pracująca część Tajów, no to są właśnie takie części. Kolejną możliwością podróżowania w Tajlandii jest aplikacja Grab. Wybieracie kierunek, wpisujecie gdzie, z reguły możecie wpisać miejsce, jeżeli nie, możecie zaznaczyć punkt na mapie. Wybieracie taksówkarza, no i on przyjeżdża. Jeżeli jesteście w dużym centrum handlowym, możecie zrobić zdjęcie, a na przykład jestem tu, albo zrobić sobie zdjęcie, jestem tu, przy jakimś miejscu, wysłać mu to zdjęcie, no i z reguły to działa dosyć dobrze. Taksówki motorowe lub taksówki inne są z reguły do ogarnięcia, no i na pewno taniej to wychodzi niż taksówka taka motorowa, gdzie z takiego przystanku, jak wam pokazałem, bierzecie tą taksówkę, no i nie musicie tłumaczyć, gdzie jedziecie. To jest naprawdę duży plus.
Oni nie są oznaczeni jakoś specjalnie, trzeba zobaczyć numer rejestracyjny z tyłu i wtedy z reguły się udaje. A wołałem kun, czyli panie, proszę pana, kun. Tak wygląda taka tajska dzielnica dla pracujących Tajów. Takie bloki, uliczki małe, jakieś restauracyjki. Czego tu się trzymać na takiej taksówce motorowej? Jak na tym w ogóle jeździć? Zobaczcie, siedzę w ten sposób. Z reguły z tyłu jest taka rączka. Nie wiem, czy to widać dobrze. Teraz jest taka rączka. O, tu wam pokażę. Możecie się tego złapać po prostu. Albo trzymać na ręce na kolanach, a nogi opieracie o takie miejsce, żeby po prostu położyć na tym nogi. Spotkać takie taksówki, o, jak takie ciężarówki trochę. To są taksówki, które nazywają się Songkyu i one jeżdżą z reguły w mniejszych miejscowościach, ale w Bangkoku też, na takich ustalonych trasach, czyli to są takie troszeczkę autobusy, półautobusy. Płaci się tam taką, powiedzmy, za bilet opcję, musicie wiedzieć dokąd jedziecie, wsiadacie, a jak wysiadacie z reguły, to po prostu dajecie kierowcy gotówkę. A ja wróciłem w miejsce, z którego wyjechałem. Także tak wygląda podróżowanie, przemieszczanie się po Bangkoku. No właśnie, takie oto podróżowanie po Bangkoku. I teraz no, ja chciałem wam pokazać, jak wygląda podróż po Bangkoku, takim jak możecie się poruszać po Bangkoku, takim powiedzmy mniej turystycznym. No bo turystycznym to wiadomo, że no, ci ludzie, którzy tam pracują, znają bardziej angielski i po prostu jest łatwiej. A jak chcecie po takim mniej turystycznym Bangkoku, no to właśnie tak można w taki sposób.